Akwarele to jeden z moich ulubionych trendów, jeśli chodzi o zdobienia wiosenne, dlatego w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak wykonać cieniowane akwarelowe kwiaty. Oprócz techniki pokażę Wam również sprawdzone produkty do tego typu zdobień. Jeśli jesteście ciekawi, jak wykonać takie zdobienia krok po kroku, serdecznie Was zapraszam do oglądania. Cześć, tu Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale NG Nails. Do namalowania wzorów potrzebuję oczywiście farbki akwarelowej, wody oraz pędzelka. Jeśli chodzi o farbki, polecam Wam firmę Renesans. W dzisiejszym filmiku użyję farbki numer 14. Pędzelek do zdobień zakupiłam w lokalnym sklepie plastycznym za dosłownie kilka złotych. Przy zakupie pędzelka zwróćcie uwagę, aby był on zakończony na ostro i rozszerzał się ku górze. Pamiętajcie, żeby do malowania akwareli nie używać pędzelków, które były wcześniej używane do żeli. Takie pędzelki mają sklejone włosie żelem i nie będą dobre do tego typu zdobień. Na początek nakładam dwie cienkie warstwy białej hybrydy firmy PB Nails. Każdą z warstw oczywiście utwardzam w lampie. Na utwardzony lakier nakładam matowy top firmy Eclair. Zamiast matowego topu możecie także użyć topu nabłyszczającego, a następnie zmatowić go za pomocą np. bloczka polerskiego. Na tak przygotowanej matowej powierzchni wreszcie możemy zacząć malować akwarelowe wzory. Moczę pędzelek w wodzie, odsączam jego nadmiar o naczynie, a następnie maczam pędzelek w farbce w ten sposób, aby niewielka ilość wody znalazła się na farbce. Następnie odsączam nadmiar wody z pędzelka, dotykając włosiem wacika bezpyłowego i maczam samą końcówkę pędzelka w wodzie znajdującej się na farbce. Staram się, aby tej wody na pędzelku było bardzo mało. Im mniej wody mamy na pędzelku, tym bardziej farbka znajdująca się na nim jest napigmentowana. Teraz stawiam 5 kresek. Środek, wokół którego stawiam kreski, będzie środkiem kwiatka. Jak widzicie, kreski nie muszą być równe, ważne, żeby były prawidłowo rozmieszczone. Następnie czyszczę pędzelek, zanurzając go w wodzie i ocierając go o wacik. Wyczyszczony pędzelek zamaczam ponownie w wodzie, lekko odsączam jej nadmiar, a następnie przechodzę do rozprowadzania farbki znajdującej się na tipsie. Pędzelek przykładam do pojedynczej kreski w ten sposób, aby końcówka pędzelka była skierowana do środka kwiatka. Następnie delikatnymi ruchami od boku do boku rozcieram farbkę. Ruchy powtarzam przy każdej kresce, tworząc w ten sposób 5 płatków. W międzyczasie czyszczę pędzelek i rozcieram dodatkowo granicę między tłem a płatkiem. W prawym górnym rogu maluję dodatkowo 3 płatki innego kwiatka. Jeśli zdarzy Wam się za bardzo rozetrzeć pigment farbki, zawsze możecie go dołożyć. Na koniec, po lewej stronie na dole maluję mniejszego kwiatka. Stawiam mniejsze kreski, a następnie wykonuję mniejszy zakres ruchów, aby namalować mniejsze płatki. Szczególnie przy tych mniejszych kwiatkach dobrze jest rozetrzeć dodatkowo tą granicę między tłem a płatkiem. Po namalowaniu kwiatów odczekuję chwilę, aby farbki dobrze wyschły. Dobrze jest w tym czasie na przykład zabrać się za malowanie wzorów na drugiej ręce. Na koniec wzór oczywiście zabezpieczam topem. Ja użyję topu Tiki No Sticky firmy Eclair. W
ten sposób możecie stworzyć przeróżne kwiatowe kompozycje. Dajcie mi koniecznie znać, jeśli ten filmik był dla Was przydatny. Jeśli zmalujecie kwiaty z tego tutorialu, koniecznie pochwalcie się tym i oznaczcie mój profil na Instagramie lub Facebooku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zwykle do usłyszenia w kolejnym tutorialu.